Hej, witam wszystkich z tej strony Razimi, zapraszam na 5. odcinek mojego poradnika do gry Lies of P. No i w dzisiejszym odcinku będziemy ruszać do fabryki Benijiego właśnie, żeby uratować tutaj przyjaciela czy petto. Także ruszamy, ostatnio pokonaliśmy tutaj takiego mini bossa w takiej toksycznej lawie, taką wielką marionetkę przyszłości, która się znajdowała. No a dzisiaj ruszamy w jedyną drogę, która nam została, czyli tutaj w tą stronę i tutaj też będzie takie wielkie kule na nas spadać. Więc musimy na to oczywiście uważać. No i przy okazji możemy te marionetki też pokonywać. Tam na końcu mamy przedmiot, więc tam trzeba się zaraz dostać. Po tej kuli pójdziemy. Okej, tu jeszcze jest marionetka. Ta. No. Ała, troszkę dostałem. Bo tutaj postać nam bardzo nie chciała ewidentnie wejść tam. Ale dobra. Przeżyliśmy na szczęście. No i teraz możemy na spokojnie sobie ten przedmiocik zgarnąć. Fragment słabego ergo. Może być oczywiście. O, prawie byśmy znowu oberwali. Ale udało się jakoś to przeżyć. Dobra, lecimy dalej. To znowu tutaj sobie poczekamy. No i kolejne marionetki na naszej drodze. Dobra, załatwiona. Wyleczmy się jeszcze raz. No i tutaj musimy znowu poczekać, aż kula przeleci. Dobra, no okej. Lecimy dalej. O, szybko, szybko, szybko. Dobra, udało się. Dobra, jedna załatwiona. Idą kolejne dwie. Ale poczekajmy, bo te kule ich powinny walnąć, dokładnie. Dobra. No tam też poczekajmy, bo kolejna kula już leci. No i fajnie. Dobra, to otwierajmy przejście, to powinien być skrócik. Awaryjna ochrona Geminiego, spoko. I zobaczcie, mamy w ogóle tutaj drzwi, ale są zamknięte, okej, to nieważne. No i tak, zobaczcie, tutaj wyszliśmy. Czyli dokładnie tak, mamy tutaj skrót. O, spoczko. O, już się bałem, że walnę się jeszcze o tą kulę, na szczęście udało się, że nie. Dobra, zobaczmy tą marionetkę, no i tam jeszcze trzeba do końca iść. Dobra, zobaczmy, gdzie spada ta kula. Okej, ona gdzieś tam na tym momencie i tam do końca nie dolatuje. Trzeba o tym pamiętać. No to tego zbackstabujemy. Tak tyłem stoi fajnie. No i dobra, udało się, jeszcze przedmiocik dla nas. Także super. Głowina topora strażackiego i rękojeść topora strażackiego. Okej, zobaczmy, jak to wygląda. Stopień redukcji obrażeń, atak fizyczny, ale nie ma żadnego specjalnego ataku. No spoko, ale może głowina w sumie będzie ciekawa. Ale na razie to zostawmy. Dobra, poczekajmy, aż spadnie kolejna. I lecimy. Mamy też wystarczająco erga, żeby postać ulepszyć. To myślę, że też niedługo skorzystamy, jak będziemy przy jakimś Stargazerze. Czasem lecimy tędy. Okej. I tutaj będziemy mieli nowych NPC, z którymi oczywiście pogadamy. Admirers seem to follow me everywhere. Także porozmawiamy z nimi. Taka widzicie lisica i taki z maską kota. Pleased to see you, my stalker friend. You made it all the way here unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former client. Did you catch that subtle whiff of money in the air? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, is inside this factory this very moment. You caught us on our return trip. We had to deny his ridiculous request in person just to be sure it wasn't a joke. All we could do was laugh. Keep your whiskers up if you're heading in there. He is the richest man in Krat. Or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Ha! That seems unlikely. No way are we doing that. Well, anyhow, best of luck. No dobra, coś jeszcze powiesz? Best of luck to you, my friend. Powodzenia, no dobrze. Ty coś powiesz? Are you carrying the latest edition of Vanini's Landmark Guide? It's the most popular non-fiction work in Krat these days. Maduro wrote the actual guide, but Vanini published and financed it. It goes for a premium at the shop, but Maduro might not get his cut. He went missing recently, which of course made that volume more popular than ever. If you can get all 3 volumes collectors want, bet you can get 4. No,
5,000 for it at the shop. But you're in luck. I have a conscience and a powerful sense of self-preservation. I'll let this one go for 500. That's a good investment. Don't sleep through it. You'll wish you had this, and the price is a steal. Let me know if you have any interest. No i oczywiście chcę, żebyśmy od niego kupili podatny przewodnik Virginiego po atrakcjach Kratu. I oczywiście kupmy to, why not? Zawsze to coś nowego. I zobaczmy, co to jest. Atrakcja miesiąca, posiadłość Rose. Przymocowano tą opaskę z ostrzeżeniem oznaczoną śledziem, symbolem Kratu. Uwaga, ta książka została zakazana. Znalezisko należy zgłosić miastu. Czytanie zakazanych książek wiąże się z karą. Czy na pewno chcesz ją przeczytać? Napisano tu coś drżącą ręką. Mimo ostrzeżeń czytasz zakazaną księgę. Jesteś złą osobą. No cóż, czytasz ją, więc dostaniesz to, co ci się należy. Róże kwitną w posiadłości Rose. Nie znam reszty. Koniec. Raporter Kot. Przewodnik powstał przy wsparciu oberży pod Czerwonym Homarem. Także taka sytuacja. Możemy z nim jeszcze porozmawiać. So, have you had time to read it? It's the first volume I wrote, so go easy. By the way, I need to mention something before it slips my mind. It's a shame that the original author went missing, but I fear you misunderstood this commitment. I am willing to sell my newest book for 500. No refunds, of course. That's a given. But look on the bright side. That volume of the series is not easy to acquire. Jak widzicie, oszukał nas oczywiście. Take care you don't get torched. Oczywiście nas oszukał, czyli to nie była żadna książka Venigiego, tylko jego własna książka, którą nam sprzedał za 500 sztuk złota. No trudno. My na razie idziemy w tą stronę i tutaj sobie odblokujemy od razu skrót. O, tutaj mamy w ogóle jak ten Venigi wygląda. Pociągamy za dźwignię. A, nacisnę ten klawisz, a nic. Trochę straciliśmy w takim razie kunsztu baśni, ale to nic. No i dobra, skrócik odblokowany. Na pewno się przyda, dlatego że tutaj niedługo będziemy walczyć z bossem i spotkamy też samego... Fantastic. The pipe fit like a glove. Well, like a pipe that fit. Idioms, you know? Szczególnie, że tu niedługo będziemy walczyć z bossem w tej lokacji, więc na pewno się to przyda. Spotkamy też tego Venigiego. Ale tymczasem ruszmy jeszcze tam, gdzie byli tutaj ci NPC. I ruszmy tutaj w prawo, dlatego że to na razie nie będzie nasze główne przejście. A będzie tam właśnie miejsce do wykorzystania tego klucza trójcy. Jeszcze marionetki. Pyk, pyk. Załatwione, super. Co jeszcze będzie? No nie, zamknięte z drugiej strony. Generalnie to tutaj będziemy też iść później, z tego co kojarzę, ale na razie możemy się tu przejść, żeby ten klucz trójcy zgarnąć. No dokładnie miejsce, gdzie będzie ten klucz... Ała, dobra. No, coś nie było mi dane ich za bardzo walnąć, ale w końcu się udało. O, dobra, załatwieni. Mamy fragment jasnego ergo. I czy to było tutaj, czy też nie? Tak jest, tutaj mamy to miejsce. I tutaj mamy też, zobaczcie, kolejny skrócik. No akurat ten raczej mało datny chyba, ale niech będzie. Chociaż zobaczmy, czekajcie, gdzie to jest? Okej, tutaj walczyliśmy z tym chyba z 2 tarczami. No to tak średniawo to jest przydatne, ale niech będzie. Najważniejsze, że mamy tutaj miejsce, gdzie możemy wykorzystać ten klucz. No i zobaczcie, to jest takie ciekawe pomieszczenie. Tutaj coś chociażby mamy na ścianie. Pytanie dnia, czy ten robotnik z fabryki podejrzewał, że zginie niczym marionetka? Okej, tutaj też coś mamy. Troje tworzy jedno, zjednocz się z wielkimi, ty, który otwierasz te drzwi. I mamy oczywiście też safe. A w sejfie frag błękitno-krwistych i kwarc. Oczywiście kwarc się jak najbardziej przyda. A myślę, że ubranie też nie będzie złe. To jest to. Czekajcie, gdzie my możemy to założyć? Tutaj? Stroje. Jak on wygląda? Takie niebieskie. Może być. Na pewno to lepiej wygląda niż tamten fartuszek. Więc myślę, że generalnie spoko. No idziemy dalej. Możemy iść jeszcze tutaj, ale z tego co pamiętam to było przejście już dalej. Ale na razie chodźmy. Teraz się najwyżej cofniemy. Zobaczcie, w ogóle idzie 3 przeciwników na nas z góry.
Oni zaraz będą nas skakać, więc wystarczy, że tak zrobimy. No i już. Ała, jeszcze nas tutaj kurczę trafił. No ale załatwieni. Wyleczmy się. Fragmenty ergo pozbierajmy. Jeszcze zbiornik legionu. Jeszcze okrug gwiazdy. Spoko. Z tego co kojarzę, to rzeczywiście tutaj będzie przejście dalej. Okej. No tak, jeszcze ty tu jesteś. Taki ala minibosik. Ała. Czy mnie tutaj kurczę walnął? Lepiej by było to nie zginąć. Dobra. Ładnie, dostał elektrycznością. O, uwaga, teraz będzie wybuchał. Dobra, i mamy możliwość, żeby go tutaj... Aha, tylko wszedłem w ten ogień. Dobra, teraz mamy... Oj, znikło ogłuszenie. Niedobrze. Dobra, ale się udało. No i... Bierzemy go. No, generalnie nie jest jakiś super trudny, ma tylko to właśnie, że wybucha. Jest troszkę irytujące. Ale mamy amulet mistrza szermierki i księżycowy kamień nowio. Zobaczmy ten amulet. Amulet niszczyciela marionetek, amulet życia. Mamy ten amulet mistrza szermierki, spowalnia spadek wytrzymałości broni. O, nie jest to zbyt przydatne, no ale spoko, niech będzie. Mamy jeszcze ampułkę oczyszczenia atrybutów, no i możemy sobie tutaj skrócić odblokować. I tak naprawdę na razie stąd możemy wrócić. W sumie nawet nie wiem, czy tutaj było jakieś inne przejście. Albo tutaj w sumie mogliśmy w ogóle tutaj już nie przychodzić. Wydaje mi się, że tutaj było przejście dalej, ale może się mylę. Tu możemy sprawdzić, co jest tutaj jeszcze na dole w sumie. Ło. Tutaj troszkę jest. O, w sumie to aż dwóch. A może i tutaj w ogóle nie będziemy już wracać. Teraz tak sobie myślę. Możliwe. Możliwe, bo w sumie tutaj już wychodzimy, zobaczcie, z powrotem. No, czyli tutaj po prostu takie miejsce. A, to dobrze nawet, że przeszliśmy teraz. W sumie spoko. Dobra. To let's go dalej. Tutaj sprawdziliśmy. Stąd chyba przeszliśmy, dokładnie. Czyli co, jedno miejsce zostało. Tak, sprawdźmy jeszcze dla pewności. No tak, tu jest ta ściana rozwalona. Dobra. Ja się może jeszcze wyleczę w sumie. No i teraz tak, tutaj mamy powrót, ale tam też było przejście i tutaj jeszcze jest przejście. O, czemu chyba nas to nie powinno zaskakiwać, co, że te marionetki sobie spadają i ożywają. Mamy ampułka specjalnego oczyszczenia. Okej, dobra. To wiecie co, jednak na chwilkę wrócimy do Stargazera. A to dlatego, że tutaj będziemy mieli taką dość trudną walkę, teraz sobie o niej przypomniałem. Także użyjmy sobie... Oj, nie tu. A może jednak tu. Użyjmy sobie... Gdzie jest ten przedmiot? O, tego zegarka. Użyjmy i przenieśmy się do hotelowego, do ostatniego może Stargazera, niech będzie. Tutaj będziemy mieli walkę z kolejnym człowiekiem, kolejnym NPC. No i tutaj trzeba będzie... No lepiej mieć jakąś, myślę, fiolkę życia. Generalnie to nie z tego Stargazeru będziemy też się przenosić, tylko przeniesiemy się do wejścia. I z tego skrótu właśnie skorzystamy, co nam się odblokował. Dobra, to lecimy. Tylko oczywiście zanim jeszcze polecimy, no to mamy możliwość rzeczywiście ulepszenia sobie postaci. Może weźmy zaawansowanie, bo nam to w sumie dobrze z bronią się skaluje aktualnie, więc dlaczego by nie? I dobra, tutaj mamy tych przeciwników, co z nimi już walczyliśmy w sumie, więc ja sobie to przebiegnę po prostu. Ich sobie zostawimy. Przebiegamy tędy. No i mamy właśnie drogę albo tutaj, albo tam niżej, ale wrócimy tam, gdzie przed chwilką jeszcze byliśmy. Teraz, kiedy mamy już 5 tych impulsów, to spoko będzie, tylko z tymi się jeszcze... No, to oberwałem trochę niepotrzebnie tutaj, ale już trudno się mówi. No i chodźmy tutaj w dół. I must atone
for my sins. I must kill more puppets. No widzicie. More. Chyba oszalał ten koleś, więc z nim porozmawiajmy. All puppets must die. Every single one. Wait. Those clothes. Leo? You came back? I killed countless puppets to atone for what I did. I didn't mean to break my vow. I was just so scared. I'm sorry I ran away. Oh, if you're a ghost, just leave me be. It's the weight of guilt. The burden never gets lighter. All puppets must die. Kill the puppets! No widzicie, musimy z nim niestety i tak zawalczyć. I wish I hadn't To run taki away. szarmierz trochę, jak widzicie. A widzicie, łatwo go dość w miarę blokować też. Au. Jeszcze mi trochę akurat przeładował, ale nieźle. O. Dobra. Fajnie by było go zbackstabować w końcu. Run away. Dobra. O, mamy to. Super. No to idealnie. Jeszcze mu weszła elektryczność, to spoko. Dobra, ucieknijmy troszeczkę. No, I wish I hadn't run away. dobra, może się wyleczę. Dobra, ładnie. I teraz backstabik. No, nie wszedł backstabik niestety. O, może teraz? Również nie wszedł, no szkoda. No, czemu te backstaby nie chcą tutaj wejść? By się przydało, żeby taki jeden porządny wszedł. O, w końcu. Jak widzicie, on jest na tyle fajny, że można go tak naprawdę do boku iść i jakoś to idzie, żeby go tutaj unikać. I can't tell Okej, what's oil. ładnie. I teraz mamy szansę, znowu backstabik. No i gin. I załatwiony. I'm sorry. I was afraid to die. No, to, że się bałeś, to nie znaczy, że musiałeś zaraz nas zaatakować. Daliśmy od niego nowy strój. Zobaczcie, mamy strój myśliwskiego ocalałego. Łowcze odzienie ocalałego należał do tego, który porzucił swą przysięgę, gdy marionetki obaliły wieżę. Młodzieniec uciekł z przestrachu, tamtego dnia stracił nazwisko oraz kogoś, to był mu niczym rodzony brat i stał się ocalałym, błąkającym się przez piekło. No niestety nie ma lekko. Też dostaliśmy jakiś przedmiot do użycia. Ale to na razie myślę nieistotne. Dobra, tu nam się też drzwi otworzyły. I gdzie nas to zaprowadzi tak naprawdę? Aha, do tego miejsca. A, czyli taki skrócik, w sumie to średnio nam do czegokolwiek potrzebny, więc możemy wrócić na górę. Mamy jeszcze jedno ogniwo pulsu, więc myślę, że nie będziemy wracać, tylko podejdziemy sobie dalej. Możemy zobaczyć, co tu jest, ale tu tylko przedmiocik i zwierzenie lekarza to jest. Nazywam się Clark Shore, zwał mnie doktorem choroby precz. Chcę wyznać swoje grzechy. Sprzedałem niezliczoną ilość leku, zapewniając, że przegna choroby precz. Z początku nawet ja święci wierzyłem w swój eksperyment. Z początku lek naprawdę neutralizował zespół perytyfikacji. Dlatego dlaczego zapiski wielkich alchemików miałyby kłamać? Owszem, ukradłem je, ale przestrzegałem wytycznych z Toyoty. Moje lekarstwo było idealne. Ale co poszło nie tak? Nie ośmielam się zapisywać, w co zmienili się ludzie poddani leczeniu. To było dosłownie piekło. A kiedy zrozumiałem, że to ja byłem odźwiernym, który otworzył jego wrota, uciekłem. Jak mogę odpokutować swoje grzechy? Próbowałem tylko leczyć ludzi i zarobić trochę grosza. Umieram, a to moja pokuta. Sam zapadłem na zespół petryfikacji, ale nie przyjmę lekarstwa. Wolę zamienić się w kamień i zamarznąć na śmierć. Boże, proszę, przebacz mi moje niewyobrażalne grzechy. Okej, czyli to lekarstwo wcale, kurczę, nie pomogło jednak. To jak widzicie, tym zamienionym. No niestety, a zamieniło je w coś strasznego. No jeszcze do końca nie wiemy co, ale myślę, że wkrótce się przekonamy. I mamy jeszcze, widzieliście tego ekscentryka.
Kolejny gorący temat dla prasy w tym miesiącu. Ekscentrykiem miesiąca jest pan J. Dżentelmen, który narobił szumu, poślubiając marionetkę. Czy to dlatego, że ta robiona na zamówienie marionetka jest tak pięknie wykonana, a może nagle ujawniły się dziwactwa pana J, których on sam nawet nie znał. Pan J zakochał się w marionetce, pokojówce od pierwszego wejrzenia, a ich ślub odbył się wbrew jego rodzinie. Lecz potajemny ślub kochanków zamienił się w dramat. Nagle pojawiła się rozświeczona rodzina, mąż był zdziwiony, a marionetka panny młodej została poważnie uszkodzona. Niezaprzeczalnie miała duszę, kochaliśmy się. Gentleman J, który stał się utrapieniem swojej rodziny, trzyma się swoich relacji, poddał pannę młodą naprawom i chce powtórzyć ślub. Do tej tragedii doszło przez zaawansowaną technologię krackich marionetek. Lepiej słuchajmy naszych rodzin, haha. Kolejna odsłona kącika, widzieliście tego ekscentryka już za miesiąc. No widzicie, tutaj już dość mocno było to rozbudowane, że nawet ludzie chcieli z marionetkami śluby brać. Ale wszystko musiało się oczywiście zepsuć, jak to zwykle bywa. A tymczasem została nam tak naprawdę jedyna droga, gdzie jeszcze nie byliśmy. Tu mamy coś napisane. Venigi to dupek. Chciałbym zarabiać tyle, co jego marionetka Lokaj. No. Jak widać, nie wszyscy tutaj Venigiego robili. Oj, w ogóle widzicie, mamy tam go już na górze, tego Venigiego, także pierwszy się spróbujemy do niego udać. Tutaj zobaczcie, mamy jeszcze przeciwnika. No i generalnie paru przeciwników. Spróbujemy wpierw załatwić tego. Dobra, padł. Mamy księżycowy kamień nowiu, czyli do ulepszenia, spoko. No i generalnie tutaj mamy znowu tego minibossa, ale pójdziemy tam na górę, żeby dostać się właśnie do Venigiego wpierw. I później oczyścimy sobie tą lokację i zostanie nam tak naprawdę walka z bossem, który będzie tutaj na samym końcu. Ale wpierw właśnie do Venigiego. All right, Venini. Pull yourself together. You have a duty to this city. And to your own sterling reputation. No dobra, no i jest i on, w końcu go znaleźliśmy. Oh, easy now. No need to kill me. Surely we can discuss this like reasonable people? Hold on. Geppetto's a friend of yours. Did he send you? I'm fine. Please, help me find my butler Pulcinella. He's a puppet and a friend. Those stalkers were supposed to be working for me, but... well, they bolted and left me to my fate. That was not helpful. My butler went to barricade the back door, and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my butler. I'd consider it a personal favor and owe you in kind. No dobra, dostaliśmy gest strach. No i mamy znaleźć też jego marionetkę. Dobra, no spróbujemy. Before all this chaos, Fuoco was the puppet in charge of the furnace. But he changed. He was a stand-up fellow once. Now, not so much. I'm told he's still building an army of puppets and marching them on the cathedral. How did this nightmare come to be? Please, you must stop him before he does any more harm. Okej, nie ma problemu. Before all this, I'm how did... Nie ma problemu, spróbujemy go powstrzymać. No tutaj oczywiście mówię o tym kolejnym bossie, który już przed nami. Ale na razie odpoczniemy sobie przy tym Stargazerze. Myślę, dajmy sobie jeszcze level upa. Myślę, że teraz możemy dać punkcik witalność. To będzie dobry wybór, żeby troszeczkę więcej życia mieć. No i dobra. No i lecimy. Musimy tutaj tego minibossa załatwić wpierw. Tutaj w ogóle zobaczcie, jest śmieszna sytuacja, że możemy sobie wyjść tędy i tak naprawdę na tego minibossa możemy naskoczyć. Naskoczyć na niego albo na tutaj tych rzucających, bo tutaj widzicie będą dwaj rzucający, więc możemy sobie tutaj sprytnie przejść tędy i zeskoczyć na nich na to. O, poczekajcie, mamy jeszcze notatkę Kartezjusza.
Marionetka nie może odrzucić umieszczonego w niej podczas budowy Wielkiego Przymierza. Musi wykonywać rozkazy swego twórcy, nie może czynić krzywdy ludziom. Popatrzcie jednak tylko na marionetkę zwaną niegdyś Fuko. Czyżby Wielkie Przymierze było wadliwe? Wierna niegdyś marionetka zabija teraz ludzi. Zamiast ognia tworzy marionetki. Służy komuś innemu niż ludzie. Zupełnie jakby ktoś ją kontrolował lub jakby miała własny umysł. Jakby gdzieś tam był król marionetek. Czy udaje człowieka, a może to prosta usterka? Ta kwestia wymaga dalszego zagłębienia. Zaskakujące działanie Fuoka nie było zwykłym posłuszeństwem, lecz wiarą. Fuko wierzy w coś niczym w Boga. Słyszałem, że na ulicy Rosy Izabel jest jakiś król marionetek. To on musi kontrolować kukiełki Kratu, lecz marionetka o ludzkim ergo to problem niemal z innego wymiaru. Marionetki wciąż skrywają jakiś nieznany mi sekret. Ergo zapewne jest jej tu kluczem. Kolejne przebudzenia niemal ludzkich odruchów w marionetkach postępują coraz szybciej. Ktoś musi je powstrzymać, nim będzie za późno, dla dobra całej ludzkości. O, także mamy już troszkę opis i mamy też troszeczkę powiedziane, kto tym wszystkim rządzi powoli. Bo tutaj rzeczywiście będzie bardzo istotną postacią taki król marionetek. Będzie to taki bardzo denerwujący przeciwnik, który jeszcze długo przed nami... O, jeszcze jeden. Jeszcze mnie tutaj trafiłeś, nie wiem skąd ty się wziąłeś. No ale spoko. Ale o tym królu marionetek jeszcze będzie czas pogadać. Na razie spróbujmy zaskoczyć na tego. Spróbujemy zaskoczyć na niego z góry i mu zadać obrażenia. Ładnie. Dobra, tylko on teraz wybucha. Spoko, wyleczmy się. Fajnie, bo mu wszedł ten. Weszła mu już od razu elektryczność, więc spoczko. Dobra, chciałbym cię ogłuszyć. Halo? Dobra, nie udało się niestety. Też się zastanawiam w sumie czemu się nie udało, no ale bywa. Dobra, załatwmy go. Okej, udało się. I mamy standardowy przetwornik radiacyjny Związku Pracowni. No i ten księżyc nowiu, a to oczywiście będzie część tutaj. Zwiększa redukcję obrażeń od ognia. No to ja poproszę, z chęcią. Spoko, przewrót mamy dość dobry. Tamtego przeciwnika też tu nie będzie. Już więcej, więc też fajnie. A ten przeciwnik to tak naprawdę będzie taką większą wersją tego właśnie minibossa. No i chyba już tutaj wszystko, co? Żeśmy popatrzyli. Z każdej strony na górze było pozbierane, tutaj też. Dobra, no nie zostało nic innego jak pójść na tego bossa. I zobaczymy jak nam pójdzie, mam nadzieję, że za pierwszym razem się uda. Możemy sobie też broń zrobić, żeby miała w pełni wytrzymałość. Tutaj mamy oczywiście już miejsce do wezwania kogoś do pomocy, ale my spróbujemy oczywiście sami. No i zawalczmy. Oczywiście przeciwnik będzie wykorzystywał ogień. Także musimy o tym pamiętać. No i to jest właśnie to coś. Płomień króla Fuoko. Okej, on ma generalnie właśnie taki atak. Przed tym najlepiej uciec. Ała. Dobra, tu się dałem trafić. Dobra. Okej, tego nie powinienem blokować, dobrze wiedzieć. Okej, tutaj musimy uciekać, bo będzie robił takie śmieszne coś. Dobra. Trafmy go jeszcze raz. Trafmy go jeszcze raz, super, wytrącony z równowagi. Jeszcze go możemy tutaj walnąć. Dobra, jest myślę spoko. Okej, dobra, poleciał, ale na szczęście nie w naszą stronę. No to jest generalnie jego najgorszy atak, więc... Dobra, teraz mamy szansę, możemy użyć... Ajajaj, dobra, a mnie tutaj wziął. Jak się przegrzamy, to oczywiście
Dobra, schowajmy się. On teraz będzie w nas strzelał, więc musimy troszeczkę uważać. Okej, będzie leciał. I to jest najlepszy moment, żeby go walnąć też. Ała, też nas tutaj kurczę przeładował. Ale dobra, dużo nie brakuje, tylko uważajmy, żeby w nas czasem nie strzelił. A, teraz tym razem akurat ogień. Dobra. Fajnie by go było właśnie wytrącić z równowagi. Zobaczcie, możemy go teraz ogłuszyć. O, już praktycznie po nim. No i mamy go. No i płomień król płomienia w kółeko pokonany. Ergo płomienia królna. I mamy potężny wzmacniacz płomienia. Część rdzenia ręki Legionu. Centralny rdzeń płomienia króla Fuoku Uejin lub za pomocą maszyny rzemieślniczej można stworzyć rękę Legionu o potężnej sile rażenia. Marionetka marzyła o pożarze godnym królewskiej armii. U kresu desperackiej walki z marionetkowym chłopcem po płomieniach wznieconych przez fanatyka został tylko pozbawiony znaczenia popiół. No i zobaczcie, mamy go pokonanego. Mamy jeszcze kamień szliferski płomień. No to dokładnie jest to samo, co mamy teraz z elektrycznej, że możemy sobie specjalny kamień szliferski, który można umieścić w ostrzałce. Można go aktywować używając ostrzałki podczas gardy. Nie można go często używać, ponieważ jest delikatny. Specjalny kamień szliferski opracowano z myślą o sprawnym reagowaniu na wypadki na placu boju. Są zbudowane ze sztucznych klejnotów, ostrzą oręż i tymczasowo nakładają na niego specjalne zdolności. Także taka sytuacja. Mamy też tutaj, jak widzicie, Stargazer. No ale najważniejsze zrobione, udało się pokonać tego przeciwnika. Mamy tutaj teleportację do hotelu Krat, bo tamten tam wrócił, ale jeszcze słuchajcie, znajdźmy tą jego marionetkę. Ona też tutaj gdzieś powinna być. O, rzeczywiście chyba tutaj leży? Nie, to chyba nie jest marionetka. What do we have here? A broken butler puppet. I seem to remember someone on the second floor. Think it belongs to him? We gotta ask what happened sometime. Now's good. No dokładnie. Czyli to jest jednak ta marionetka Lokaj. Dobra, a teraz pytanie, czy on wrócił do... Tak, z tego to widzę, to on wrócił do hotelu Krat, także tam się też przeniesiemy. No, także widzicie, taki boss, jeszcze taki nie za trudny, miał dość takie powolne ataki, dało się to łatwo wyminąć, no jedynie ten ogień był taki dość mocny, a tak generalnie nie miał czym zaskoczyć ten przeciwnik. No i dobra, czy ty nam coś powiesz nowego? No pewnie tak, bo w końcu Benijiego uratowaliśmy. A jednak, a nie, masz coś do rozmowy o mocy Sofii. I am able to wield Ergo. They call me a listener because I can hear Ergo. I inherited the power from my mother, who hated it, called it the devil's power. So I kept it a secret that I could talk to puppets. Now you are the only one my voice reaches. So I beg you, please save Krat. Okej, czyli więcej nam nie powiesz. Ah, if it isn't my savior. Glad to see you made it back in one piece, my friend. No i zobaczcie, marionetkę też sobie z powrotem naprawił, ale wpierw porozmawiajmy z nim. There you are, my boy. My savior, yes, that's the word. You took back the factory and I cannot thank you enough. Without the factory, no more new puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved, well, all of us. But listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorenzini Venigni, gentleman, bon vivant, and, at the moment, utterly at your service, my friend. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Krat's Prince of High Society. That is because they are one and the same. Just two of the many names I've collected in my 3 decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this. My newest prototype. It'll be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use.
Okej, dostaliśmy narzędzie do modyfikacji ostrzałki. Specjalny kamień szliferski. Możesz wyposażyć ostrzałkę w specjalny kamień szliferski u Venegerze lub przy Stargazerze. Kiedy występują różne rodzaje, z efektu specjalnego kamienia szliferskiego można skorzystać w walce tylko raz. To też nie jest do końca prawdą, bo można to modyfikować, ale odzyskasz go w momencie odrodzenia lub odwiedzenia Stargazeru. Czyli to jest taki jakby na stałe kamień szliferski, który możemy użyć raz w czasie rozgrywki, aż do powrotu do Stargazeru albo śmierci. Czyli, że możemy sobie dać broń specjalne właściwości. Ciekawe jak to działa właśnie jak mamy teraz na przykład tą broń elektryczną. Czy możemy tego użyć, na przykład ognistej. Zaraz sprawdzimy. Mamy narzędzie do modyfikacji ostrzałki. No, tropiciele pragną zdolności dynamicznego reagowania na ustawiczne zmiany na polu bitwy. Z myślą o tym opracowane zostały specjalne kamienie szlifierskie. Oczywiście. Dobra, coś jeszcze? Then my eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again, and in the flesh, so to speak. I just designed it, set it aside, and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your, particular needs. And frankly, this design is almost child's play to me now, so let's start by making it a bit stronger, shall we? I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are, legion. No? Too much? It was too much. Okej, coś jeszcze nam powiesz? I always welcome friends. May I be of service? I możemy właśnie u niego wymienić kamień szliferski w ostrzałkę. I możemy sobie właśnie to dodać i mamy teraz ten płomień. Spoko, i możemy jeszcze z tą porozmawiać o Pulcinelli, czyli o tym jego lokaju. Of course you're curious. Pulcinella has been restored thanks to you. In a small way. Mostly it was me, but you know, genius never rests. Except for beauty rest. Pulcinella isn't just my butler. He's my family. The only one I have left, really. I won't forget what you've done for us. If you ever need anything or find yourself in a spot of trouble, call on your friend Venigni. Okej, mamy jeszcze gest arogancja. I always I welcome. co jeszcze nam możesz powiedzieć na temat furii marionetek? No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all days. It was horrible. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leap to conclusions, but the only one I know with that kind of power is the King of Puppets himself. We need to learn how this happened. Okej, jak widzicie, znowu był wspomniany ten król marionetek. Amatsa, that is one slick prototype. You think it's a tram for crickets? Chyba nie, przyjacielu. Chyba nie istnieje czegoś takiego jak królika do świerszczy. Tu jeszcze coś mamy. Felicitous salutations, my friends. My name is Signor Lorenzini Venigni. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions, and as a true friend of Krat. Behold, Venigni Works, where we will honor the city of Krat's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we broke ground. I certainly didn't do it all personally. This was simply empty space, a blank canvas. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my, let's say, single
single-minded focus on a lifelong obsession with building animated, automatic, autonomous automata. But today, just look before you. Venini Works is ready to start building the future. Krat's golden era is waiting to be built. A dream of the future we can only create together. Help me make this future come true. Join us, for this moment in history will happen only once. Join Venini, your friend for life. Okej, czyli mieliśmy przedstawioną tą fabrykę dość dokładnie. Coś jeszcze tu będzie? No tutaj mamy tą rękę. Wytwórz rękę Legionu, zmodyfikuj. Czyli zobaczcie, możemy sobie wytworzyć na przykład egidę. Tylko trzeba mieć wtyczkę Legionu. Możemy sobie wytworzyć sokole oczy. Przyjącym pancerze pociski. No i ogólnie jakieś różne rzeczy. Ja bardzo lubię tą egidę. To jest taka ręka, która pozwala blokować lewym ramieniem ataki wroga. Po otrzymaniu ciosu, montowanie w rękę, urządzenie wybucha i zadaje przeciwnikowi obrażenia. Bardzo dużo z tego korzystałem i myślę, że też sobie w to pójdziemy, bo uważam, że jest to dość spoko. No ale mamy też mechanizm Legionu, że możemy sobie coś na przykład ulepszyć, ale na razie nie chcę, bo chciałem właśnie w tamtą rękę pójść. Także na razie sobie to zostawimy. Jeszcze możemy porozmawiać z jego lokajem oczywiście. Buongiorno, and welcome to the House of Venini. I am Master Venini's Major Domo, Pulcinella, at your service, sir. The House of Venini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. I am certain you will be able to find something that suits you, sir. At the House of Venini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Okej, zobaczcie, u niego możemy kupować i sprzedawać przedmioty. Co my tu mamy ciekawego? Korbę motoryki, korbę techniki, korbę zaawansowania, korbę zrównoważenia. Czyli przywraca dostosowanie ręki Legionu, zwiększa zaawansowanie rękojeści, zwiększa technikę rękojeści, no i takie tam rzeczy. Mamy też klamie myśliwerskiej elektryczność, tymczasowo nakłada elektryczność na broń, też myślę spoko. I mamy tutaj wyściółki. Wyściółkę możemy sobie w sumie kupić, która jest tutaj najlepsza. Stopień redukcji obrażeń 7,92, 3,30, 4,95. No wszystkie są tak mniej więcej spoko. A myślę, że ta ma najlepsze liczby, tak mi się wydaje, więc sobie tą kupimy. I możemy sobie od razu założyć lepszą tą wyściółkę. Troszkę ciężej, ale jest generalnie ok. Teraz pytanie. Rękę Legionu możesz wytworzyć przy wtyczki Legionu, skorzystać z maszyny, spoko. Czy to zadziała? Nie można użyć z aktualnie wyposażoną bronią. No tak. Czyli jak mamy elektryczną broń, no to nie możemy oczywiście użyć płomienia na tej broni. Ale to myślę, że by było spoko, żeby na przykład sobie założyć wtedy drugą broń, na przykład tą. I wiecie, i tak sobie zmieniać się pomiędzy broniami. Zmianę broni mamy właśnie na tabie i wtedy możemy, wiecie, zrobić sobie tak, zmienić broń i użyć tego. I sobie na przykład działać z tą bronią. Na przykład, oczywiście, nie trzeba tego robić. Ciężar jest ok, jakoś tak w miarę jeszcze te przedmioty idą. No bo ile mamy? 78. 62 na 78, no to dość mocne to jest. Ale na przykład jakbyśmy zmienili rękojeść tego na coś lżejszego, na przykład na tą pałkę, myślę, że by było spoko. Ale na razie jest oczywiście taka opcja, ale ja na razie tego po prostu nie potrzebuję. Chciałem tylko pokazać, jak to mniej więcej działa. Dobra, porozmawiajmy jeszcze z tą. Mogę coś ulepszyć? Mogę tą broń ulepszyć. Nie, księżycowy pług, kamień półksiężyca brakuje. No na razie nic nie chcę chyba stąd. Możemy iść dalej. Bo rozmawiać z tobą nie mogę. Dobra. Czekajcie, bo coś mi postać wolno strasznie biega. Nie wiem czemu jest to, czym to jest spowodowane. O, teraz się odcięło, bo strasznie wolno jakoś biegała, nie wiem dlaczego. Coś jeszcze nam powiesz ty? Na razie nie. Na razie też nie chcę awansować, zobaczyć, czy nie ma jakichś nowych przedmiotów, na przykład u Polendiny. On czasami ma coś nowego, nie tym razem. Czy ty, starsza pani, coś powiesz nam na temat tego, że Venigi, czy tam Venigi wrócił? Nie, dobra. To słuchajcie, ruszamy jeszcze do Geppetto, zapytać go co dalej, skoro mamy jego przyjaciela uratowanego.
Przy okazji mamy też 1 kwarc, więc też możemy to jak najbardziej wydać. Przebiegniemy. Biegniemy tutaj. No i wpierw zaczniemy sobie od wydania tego kwarcu. No i na co my tu idziemy? Zachowanie odzyskiwaną gardą 1. Zachowaj pewną odzyskaną wartość. Dodaję dodatkowe miejsce na amulet. No myślę, że to, że nam dodaje dodatkowe miejsce na amulet jest dość spoko. I co? Weźmiemy sobie... Poprawia ataki broni przy maksymalnym poziomie wytrzymałości. Poprawia atak kibaściowego kunsztu. To spoko. Poprawia zniszczenie gardy doskonałej. Że szybciej się broń rozwala, tak? No nie korzystam z tego aż tak często. Dobra, to weźmy sobie to, że poprawia ataki bańśniowym kunsztem. Nie wydaje się złe. I jeszcze 1 kwarc mamy, tak? To możemy sobie wydać. Poprawia odzyskiwanie z ogniw z pulsu. I myślę, że to jest dość spoko. To sobie weźmiemy. I zobaczcie, mamy miejsce na jeszcze 1 amulet dzięki temu. No może na razie średnio potrzebne, bo mamy w sumie tylko 2 takie fajne amulety, ten trzeci jest dość średni i nawet go nie będę specjalnie brał. To nam spowoduje już dosyć mocne obciążenie, tak? No to na razie może nie, chociaż zaraz sobie pewnie zwiększymy to żebyśmy mogli większy udźwig mieć, ale jeszcze pogadajmy wpierw z Geppetto. Remember, I didn't design every puppet in Krat. It is not surprising that some puppets broke away from the Grand Covenant. I've no idea how many. I remember a few Ergo puppets behaving according to their own volition before the frenzy. That wasn't our intention. They were never designed to act that way. But if a puppet starts acting on its own, does that mean the puppet has free will? Or is someone else controlling the puppet? Hej. The city of Krat asked me any... Dobra, nic więcej się w sumie nie dowiedzieliśmy. Myślę, że da nam jakiś dalszy cel, ale na razie chyba nie. Po prostu mamy lecieć dalej do tego miejsca, gdzie skończyliśmy i tyle. Bo ty też już nic nie powiesz, tak? No nie, dobra. To wydajmy sobie jeszcze level. Mamy możliwość aż 4 leveli. Zobaczmy, z czym się ta nasza broń skalowała dobrze. Motoryka, technika, zaawansowanie. To generalnie jeszcze motoryka też nie jest zła. Potencjał możemy wziąć, żeby nam się obciążenie troszkę wzrosło. I dajmy 2 w motorykę. Myślę, że spoko. No i fajnie. No i dobrze, i myślę, że w tym momencie też zakończymy sobie ten odcinek. Pogadaliśmy tutaj z dużą ilością NPC. Uratowaliśmy też Venijiego i jego lokaja. No i najważniejsze, pokonaliśmy też kolejnego bossa i odbiliśmy tą fabrykę. Albo poczekajcie, jeszcze mam jeden pomysł. Zobaczymy, czy ci NPC tam byli dalej. Pamiętacie tą lisicę? Jestem ciekawy, czy ona dalej tam stoi. Czy ta lisica z tym kotem tam dalej stoją, czy oni sobie już poszli? Bo jeśli stoją, to możemy jeszcze z nimi spróbować pogadać. Chociaż z tego co pamiętam, oni chyba powinni sobie pójść dalej, ale zaraz się wszystko okaże oczywiście. Szybko do nich pobiegniemy i zobaczymy. No, w sumie daleko nie mamy, więc dlaczego by tego jeszcze nie sprawdzić? No, oni już poszli dalej. Dobra. No to w takim razie sprawdziłem to, co chciałem, ich tu już nie ma, o nich spotkamy dopiero później, także myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał, zapraszam również na inne serie na moim kanale, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!